Siemaneczko, chwileczkę nas nie było, ale już wracamy i już jesteśmy. Nie było nas w związku z kilkoma tematami, na które zwyczajnie czasem po prostu nie ma się wpływu. Natomiast skoro wracamy, to wracamy z czymś fajnym. Na M3 w Turingu naprawdę długo czekałem i się doczekałem. Mało tego wszystkiego w jednym materiale i jeszcze tą M3, którą wyjedziemy prosto z salonu, przerobimy. No a w drugiej części tego filmu, bo stwierdziliśmy, że połączymy dwa w jeden, przedstawię wam ludzi, którzy zawinęli twoją furę, albowiem przedstawię wam zwycięzców Nissana GT-R. Nie przeciągajmy, zaczynajmy. Siemano mordeczki, witam was bardzo serdecznie w materiale, który, no właśnie, przypomniałem sobie, jak parę lat temu zaczynałem na YouTubie i ciągle nagrywałem dla was tak jak w tym momencie, 1 na 1 z ręki, tak jakbym po prostu z wami gadał. I uznałem, że bardzo dawno czegoś takiego nie było, ze względu na to, że cały czas nagrywaliśmy dronami, byli operatorzy, no wyglądało to po prostu zdecydowanie bardziej tak jak film niż jak vlog. No i tutaj się trochę rozgadałem na tym wstępie, co oceniam na dziś dzień na zbyt długą gadkę. Więc skracając, to 11 października, czyli 6 miesięcy temu, zamówiłem M3 w Turasie. Jak stoję i gadam do kamery, to jest dzień odbioru. Ale to skrót miał być, więc zaczynamy. Intro teraz. W tym materiale możecie się swoją drogą spodziewać znacznie więcej niż tylko sam odbiór z salonu. Swoją drogą, ja tych odbiorów już nagrywałem na 1000 różnych sposobów, a bardzo dawno właśnie nie nagrywałem z ręki. Natomiast moi kochani, w dalszej części materiału oczywiście upalimy również ten samochód, a może później stwierdzimy, że jeszcze coś w tym samochodzie chcemy zmienić, a ja postaram się, żeby to wszystko wrzucić dla was w jeden film i żeby kompleksowo przerobić cały temat dotyczący Turinga. Moi kochani, ja mówię jak jest, ze względu na to, że ja te samochody kupuję, a nie biorę jakieś tam prasówki. Więc jeżeli ten samochód nie będzie mi się podobał, to ja o tym otwarcie wam powiem. Otwarcie powiem wam również o minusach, które są związane z tym samochodem i otwarcie powiem wam o tym już teraz, dlaczego ten samochód kupuję i co jest nie tak już teraz, na chwilę obecną. Moi kochani, kupuję go ze względu na to, że M4, którą mieliśmy do tej pory, była tak pancerna, że wszystko w tym samochodzie zasługuje na olbrzymie chapeau bas dla BMW. To naprawdę jest wyczyn, żeby w obecnych normach wypuścić samochód, który jest aż tak debiloodporny i naprawdę ciężko u konkurencji znaleźć coś aż tak pancernego, tak dobrze prowadzącego się i tak dobrze wykończonego jak nowe M3 i M4. Natomiast co jest nie tak? Ja zamówiłem ten samochód w swoje urodziny, tak jak powiedziałem, 11 października 2022 i było powiedziane, że ten samochód będzie w styczniu, maksimum w lutym. Później odbiór został przeniesiony na marzec, a rzeczywistość jest taka, że odbieramy go teraz, w połowie maja. Co bardzo mi się nie podoba ze względu na to, że ja już się nastawiłem od stycznia, że ten samochód będę miał. Natomiast takie są realia obecnie na rynku samochodów nowych. Co za tym idzie, nie można tutaj jakoś za bardzo wybrzydzać. Mogłem oczywiście w każdej chwili zrezygnować i pójść gdzieś do konkurencji. Dlaczego tak długo czekałem i dlaczego ten samochód mogłem mieć już wcześniej? O tym opowiem wam już w salonie. Jedziemy do M-Carsu w Krakowie. Jeżeli chodzi o ten salon, w którym w tym momencie się znajdujemy, to wiąże się z nim naprawdę bardzo fajna historia, którą za moment wam opowiem. Miałem to zrobić teraz, ale zobaczcie, co ujrzałem. Pierwszy raz widzę na żywo ten mega kontrowersyjny samochód, o którym ostatnimi czasy na TikToku jest mega głośno. I powiem wam szczerze, że jest to chyba najbardziej kontrowersyjny przód BMW w historii, o ile nie jeden z najbardziej kontrowersyjnych przodów w historii motoryzacji, z wyjątkiem Multipli. W każdym razie naprawdę nawet felga jest dość kontrowersyjna. No moi kochani, cały ten samochód, nie wiem jak u was, ale u mnie budzi mega mieszane uczucia. Linia boczna kojarzy mi się z Toyotą RAV4, natomiast sam ten front, powiem wam szczerze, że aż nie wiem co mam powiedzieć, nie? Nie mogę powiedzieć, że jest brzydki, ale z drugiej strony mi się nie podoba jakoś bardzo. Pozostawiam do oceny wam. W każdym razie chodźmy do środka. Cześć, od razu wchodzę z kamerą. Siemanko. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Człowieka odpowiedzialnego za to zamieszanie. Zapraszam Państwa. Krzysztof, chciałem Ci powiedzieć ciekawostkę na start, a przy okazji opowiedzieć tą ciekawostkę również moim odbiorcom. Parę lat temu do tego salonu, jak byłem konsultantem telemarketing, to co było? Pamiętam, to wsiadałeś do aut tutaj w salonie No. i w jednym z aut powiedziałeś chyba takie słowa, że chciałbyś mieć kiedyś ten samochód. Nie chciałbyś kupić kiedyś nowy samochód w salonie BMW. Tak, a teraz jest dalsza część tej ciekawostki. Pojechaliśmy tym samochodem z Marcinem R, chyba dalej u Was pracuje. Pracuję, no. Pojechaliśmy na jazdę testową i ja później wziąłem i powiedziałem, że jest
jestem nim zainteresowany, ale rzeczywistość była taka, że nie było mnie na nie stać i przestałem od niego odbierać telefon. Bywa i tak, no cóż poradzę, życie, no. Czasem się tacy klienci zdarzają. A dzisiaj jest dzień, kiedy odbieramy MS Salon. Tak, i tego się trzymajmy. No jak zobaczysz to auto, to ja twierdzę 100%, że warto było czekać, nie? Właśnie, moi kochani, bo powiedziałem wam na samym wstępie, że musieliśmy troszeczkę dłużej poczekać na M-kę, natomiast musieliśmy troszeczkę dłużej poczekać ze względu na to, że no właśnie, M-ki w Touringu już wyjechały, ale nie wyjechały do tej pory żadne M-ki w Touringu na tych karbonowych fotelach, które dla nowych M-ek są bardzo charakterystyczne. A do tego wszystkiego mamy tutaj jeszcze lakier Individual. Mogliśmy zrezygnować z tych dwóch rzeczy i samochód byłby już 2-3 miesiące temu. Tylko pytanie, czy bylibyśmy zadowoleni z tego, że wzięliśmy M3 w Touringu, ale bez tych dwóch dodatkowych zajebistych rzeczy. A tutaj mamy układ hamulcowy ceramiczny, lakier Individual, do tego wszystkiego te karbonowe fotele. No i do tego wszystkiego mamy samochód dorzucony jeszcze w M-Performance, który dodatkowo dołożony. Ile tam z elementów karbonowych? No z 15 jest, ta lista jeśli chodzi o M-Performance dodatkowy, no tam była też taka dość mocno syta. I mamy wyposażeniowo chyba kota, nie? Jak to pokrótce można powiedzieć, full. Bardzo no dobrze. naprawdę, no ciężko tam coś dołożyć więcej. Nie wiem, czy jest w ogóle jakaś opcja, którą się da dołożyć więcej. Wiem, że jedyną opcją, o którą się mnie pytałeś, czy można to dołożyć, ale tego się nie da dołożyć z konfiguratora. Hak holowniczy, tego się nie da zamówić, nie? Ale da się to później dołożyć, nie? Da się. Będziemy ciągnąć za M3 Huracana. Dobra, nie przeciągajmy w takim razie, wracamy już na rękę i idziemy z Krzysztofem odebrać M. Ale jeszcze dosłownie sekundka przerwy, żebym mógł wam coś powiedzieć. Jeśli śledzicie ten kanał na bieżąco, to wiecie, że całkiem sporo podróżujemy, a jak podróże, no to i również płatności w różnych walutach. I don't have euro, kolega. Uruchamiając darmową usługę wielowalutową w mBanku, możecie tak samo jak ja zaoszczędzić na prowizji za przewalutowanie. Już wyjaśniam, bo wszystko jest naprawdę bardzo proste. 1. Jeśli jesteś klientem mBanku, to otwierasz, podkreślam, darmową usługę wielowalutową i co za tym idzie darmowe konta. mBank daje do wyboru aż 10 walut. 2. Zasilasz rachunki walutowe i najlepiej zrobić to w mKantorze za pośrednictwem aplikacji mBanku. 3. I to właściwie tyle. Podczas płatności za granicą karta sama rozpozna walutę, z której chcecie skorzystać, a następnie z waszego konta walutowego zabierze odpowiednią kwotę bez prowizji za przewalutowanie. I 4, uwaga, bo to bardzo fajne info, jeżeli zapomnicie doładować odpowiednie konto, to nie dostaniecie odmowy płatności kartą, tylko karta sama zabierze z waszego konta głównego. No i wtedy już doliczy wam prowizję za przewalutowanie, no bo nie będziecie mieli tej usługi, o której wam mówię. Także korzystajcie, zostań klientem mBanku, link w opisie. A my lecimy. A no i oprócz tego w tym linku będziecie mieli też więcej informacji o usłudze walutowej, ale i o całkiem sporym wakacyjnym pakiecie korzyści z mBankiem. Krzysztof, jak ja dawno tego nie przechodziłem. Starałem się jak mogłem. Dałeś mi kokardę jeszcze na środek. Jest ją! Prezencik! Naprawdę A prezencik. wiesz, że ja ją zamówiłem w urodziny? Jak tego tu nie siedzieliśmy? wiedziałem. Tak? 11 października. To Moje przepraszam, urodziny. że nie złożyłem ci życzeń wtedy. Spokojnie, ja jakoś Ale nie pogratulowałem ci na pewno zakupu fajnego auta. No to dziękuję w takim razie za kokardę. Ja ściągam czy ty? Nie, no ty ściągasz, ja muszę nagrać jak wygląda. Dajmy kokardkę. No, powiem ci, Krzysztof, że jest dojebana jak bazylika licheńska. Jest naprawdę zacnie, no. Tobie nie wypada przeklinać jako sprzedającemu, natomiast stary, ja mogę przekląć i powiem ci, Wow. o kurwa. Ja widzę ten samochód pierwszy raz, obiecuję wam, nie widziałem go wcześniej, nawet nie przyjeżdżałem, mimo że stoi tutaj od paru dni. A mianowicie to od M-Performance, jak ktoś kupuje z was M-kę w Touringu, moim zdaniem totalnie obowiązkowe. Teraz mi tak poszerzyło ten samochód tutaj. I dyfuzor tylny, który tutaj ma tą dodatkową taką loteczkę karbonową. Sztos. No i moi kochani, muszę się wam również przyznać, że bardzo mocno kombinowałem blachy do tego samochodu. Myślałem nad blachami indywidualnymi, natomiast padło na KK 8.1 i 3 siódemeczki. Dokładnie te same 3 siódemeczki, które w tym miejscu. I moi kochani, udało się to ogarnąć. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo nie mam jakichś tam indywidualnych, tylko mam takie blachy po prostu z siódemkami. No i powiem wam, że look tego auta. Zobaczcie, że nawet tutaj mamy włókno węglowe. Bardzo ładnie to wygląda. I bardzo ładnie wygląda również froncik, który popatrzcie, tutaj elegancko, tutaj elegancko. I powiem ci,
że z czasem opatrzyły się te bobry z przodu. I coraz lepiej to wygląda. No i wnętrze Touringa, powiem wam, że konfig, jaki tutaj został zastosowany, indywidualne wnętrze i pachnie tutaj jak w każdej nowej MC. Do tego wszystkiego już te nowe ekrany, które się tutaj pojawiły. O, wygląda to naprawdę grubo. Powiem wam, że to połączenie białej skórki z tą czarną. Sztos, zobaczcie, tu też jest na biało. No, dawno nie prowadziłem odbioru samochodu z ręki i powiem wam szczerze, że tęskniłem za tym case'em. Ze względu na to, że zobaczyłem to auto w tym momencie pierwszy raz i w taki naturalny sposób mogę wam powiedzieć, jak zareagowałem na to, jak to wygląda. I też dostaliście więcej takiej mojej właśnie autentycznej reakcji na to, jak widzę ten samochód po raz pierwszy. No i sztos. Na pewno wszystkich najbardziej interesuje, ale mnie przynajmniej najbardziej interesuje, jak bardzo pakowny jest bagażnik. No i odpowiedź brzmi, jest całkiem nieźle. Jest okej. I możemy zrobić to. To jest najpiękniejsze w bagażniku. Czyli jak w E36 ponad 20 lat temu. Bezzmiennie szyba może się otworzyć osobno. I tutaj operator wsiada i normalnie się wychyla i może sobie nagrywać. Oczywiście w kontrolowanych warunkach. Na drogach takich rzeczy nie wolno robić. Malutki upominek od nas. O, Zapomniał. to Grażynie można Proszę przekazać. bardzo. Dziękuję bardzo. Czekaj, 2000 jest okres docierania, tak? Tak jest, no. A występuje u was takie hasło jak agresywne docieranie, czy nie? Możesz przetestować, zobaczymy jak się sprawdzi, no. No tak. Pytanie, czy będę miał wtedy gwarancję, jak się nie sprawdzi. To jest zapach tej samej M-ki, której wtedy siedziałem. Nie do podrobienia. Nowy cały display, no. Jak się po nim poruszać, tak ci podpowiem po skrócie, bo jak sobie klikniesz tutaj, czasami robi na kimś, no właśnie, nie, to się dzieje. Czego nigdy nie było w BMW, żeby aż tyle się działo. Nie, to jest jak tablet jakiś z Androidem. Można troszeczkę ześwirować. Pierwsza rzecz, może cię zaciekawi, masz analizator driftu i M-Lap Timer. Będę zbierał gwiazdki. Tutaj Krzysiek pokazuje funkcję na funkcji. Dużo tego, więc pozwolę sobie przejść do jednej, która uważam, że jest sztosem. Możliwość nagrywania ze wszystkich kamer w samochodzie. Jeżeli ty byś chciał, na przykład zobaczyłbyś, dobra, kurczę, motocyklista ci trącił lusterko, pojechał dalej, tak sobie przytrzymasz klawisz, tylko musimy ją odpalić na sekundkę. To będzie pierwsze odpalenie. Jak M-ka. Jak sobie przytrzymasz dłużej klawisz kamer 360, zaczęła od 20 sekund. A, okej. 20 sekund wstecz cały czas nagrała. Cofnęła. Okej, i teraz nagrywa jeszcze przez 20 Tak sekund. jest. To jest Nagrywa zajebiste. jeszcze Babciu, to jest zajebiste! A mogę to tutaj podejrzeć teraz? Zaraz zobaczysz, no. Stary, coś się stanie na drodze czy coś, nie mamy tego nagranego do filmu, klikasz i masz. Możesz sobie to na kompa normalnie zrzucić, tutaj ci jest leci eksportu czas. i nagranie. No i przede wszystkim i najważniejsze, możliwość odpięcia 4 butów i zmiany na 2 buty. Tak jest. Najważniejsze, że musisz sobie Najpierw wejść wyłączyć DSTO. kontrolę trakcji. I teraz mamy tylno-napędową M-kę, czajcie to? To jest właśnie to jest najpiękniejsze co tutaj może być. Macie tylno-napędową, możecie sobie zrobić rondo, pojechać na tor i tak dalej, to co zawsze można było zrobić M-ką, ale jeden guziczek w zimie I wracacie po bułki do sklepu. na 4 buty. Zadowoleni, tak jest. Skoro powiedziałeś mi o wszystkim, a przynajmniej o wszystkim co najbardziej istotne, bo reszta jest jak w poprzednich M-kach, to nie będziemy przeciągać i wyjeżdżamy w tym momencie z salonu, zobaczyć jak lakier w indywidualu wygląda w świetle dziennym i w słońcu, a mamy ostatnie minuty słońca, w związku z czym wyjedźmy. No, powiem wam, wieje wiatr, więc dużo tutaj nie będę gadał, bo po prostu będzie to źle brzmiało. Natomiast jestem zadowolony z tego zakupu. Przynajmniej teraz, w momencie, kiedy wyjeżdżam z salonu. A jak będzie dalej, okaże się w dalszej części tego materiału, bo przecież sam ten odbiór to tylko i wyłącznie wstęp. W związku z czym, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zostaw suba na tym kanale. Idziemy po 2 miliony. Wbijajcie na mojego Instagrama, jeżeli jeszcze was tam nie ma, a my lecimy dalej z tym materiałem. No to co? No to czułko.
Pierwszy test mamy za sobą. Jak zawsze wyjeżdżacie z salonu totalnie bez paliwa i zawsze to potępiam. Natomiast jest jedno usprawiedliwienie. Co w przypadku, gdyby zalali wam pełny zbiornik paliwa, przejechalibyście 2 km po wyjeździe z salonu i padłby wam motor, a później na ekspertyzie by powiedziano, że paliwo było słabej jakości i gwarancja nie jest brana pod uwagę. Wtedy moglibyście mieć pretensje do salonu, a tak to przynajmniej salon ma święty spokój. Ale i tak dla mnie jest to takie se ze względu na to, że na przykład Rolls-Royce wydaje z pełnym zatankowanym bakiem. Natomiast pierwszy test dzięki temu mamy już za sobą, a mianowicie MK w Touringu ma zbiornik o pojemności 55 litrów. A w sumie to może mieć 60 litrów, bo 5 litrów pewnie wlali z kanistra, żeby wyjechać. No to ma 60 litrów. O kurde, patrzcie dalej. Co to jest? BMW Digital Key. A, że możesz sobie dać do portfela i otwierać samochód przykładając portfel. Zamiast kluczyka. Fajne. Taka ładna, nie? Premium. Ej, to jest na przykład plus właśnie takich vlogów nagrywanych z łapy w cudzysłowie, że mogę wam pogadać o takich rzeczach, bo mam na to po prostu czas w tym materiale, a nie musi być cały czas akcja, 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 akcja. Pierwsze wrażenia z jazdy są bardzo pozytywne. Wnętrze auta podczas jazdy ultra cieszy oko, coś nowego w końcu w BMW. Natomiast na aspekcie jazdy i tak będzie jeszcze czas się skupić. Minęła ta ustawowa godzina od odbioru i przypomniałem sobie słowa pracownika BMW. Czekaj, 2000 jest okres docierania, tak? Tak jest, no. Tak jest, no. Wyszło jak wyszło. I tak na pół gazu. Manewr powtórzyłem jeszcze raz, aby upewnić się, że auto jest pozbawione wad fabrycznych. I wszystko elegancko. Do nocy, słuchajcie, siedziałem w środku i klikałem w jakieś tam multimedia i jakieś funkcje dodatkowe. Mija dzień za dniem, a dokładnie to 2, bo sobota i niedziela, nastaje poniedziałek. No i te 2 dni w zupełności wystarczają. 2 dni na seryjnym wydechu i ja już czułem troszeczkę tutaj takie kłucie, dyskomfort, w ogóle stany depresyjne, lękowe. Wieczorem nie mogłem zasnąć, rano nie mogłem spać. No i tak, moi kochani, znaleźliśmy się tego pięknego poniedziałku. MG Motorsport i tak, moi kochani, znalazła się tutaj również M3, która na pierwszy rzut oka z zewnątrz, a przynajmniej z przodu, wiele się nie zmieniła, natomiast jak wejdziemy pod spód i jak przedstawimy tego oto pana, witamy bardzo serdecznie Michała, no to, moi kochani, dostrzeżemy to, że po pierwsze wygląda to już zupełnie inaczej, a po drugie mamy głośniejszy wydech, który nie ma metalicznego Dokładnie, brzmienia. bardziej buffowy po prostu. To jest cała idea w ogóle zrobienia tego wydechu, żeby nie brzęczał tak jak każda MK. Zawsze największą bolączką emek jest to, że brzęczy. M3 CS, w którym robiłeś wydech, nie było metaliczne. I tutaj również nie jest metaliczne i powiedz nam, jak to jest zrobione. Znaczy to jest taki nasz patent, który dostałeś w CS-ie, No. właśnie przeniesiony w tego modelu, bo do niego wymyśliliśmy, że mamy przeniesionego H-pipe'a, czyli wyrównanie ciśnień pomiędzy prawą i lewą stroną do samego tyłu. To jest ta rureczka. Czyli Ona- dzięki tej małej rureczce wyrównujemy długość wydechu lewego i prawego. Ciśnienie. Ciśnienie, tak. Ciśnienie, tak. Dobra, ciśnienie. i dzięki temu nie mamy tego, co Tak, zawsze jest tak, największą bolączką. tak, dokładnie. Bardzo ładnie to jest tutaj wykonane, a przy okazji samochód jest sporo głośniejszy, ale to bardzo ważne, bo mi bardzo na tym zależało i mówiłem o tym Michałowi, że chciałbym, żeby klapy były sterowane z seryjnego przycisku, a nie żebym miał dodatkowego pilota. Tak, dokładnie, mamy tutaj nasze klapy, które są sterowane fabrycznym silniczkiem, który jak wiadomo działa fabrycznym sterowaniem, nie? Więc Dobra. to wszystko działa tak jak fabryka po No to prostu zrobiła. zrzućmy ją teraz na dół, pokażmy jak fajnie teraz te duże końcówki z karbonu pasują nam do dyfuzora, bo mieliśmy tutaj takie troszeczkę małe fifki, które widzicie w tym momencie, no nie pasowało to za bardzo. Więc zróbmy to co najważniejsze, zobaczmy jak Ema gada. Dokładnie. A co ciekawe, teraz jeszcze jest zablokowana, będzie Tak. troszeczkę głośniej. Będzie głośniej, będzie Dobra. głośniej. A jak już jesteśmy na dole, no to od razu rzuca się nam w oczy. Teraz są zdecydowanie większe, troszeczkę bardziej wysunięte i wypełniają nam tutaj elegancko cały dyfuzor. Dobra, zostań z kamerą tam z tyłu i zobaczmy jak to będzie gadać. Ale gada. Gada, bardzo ładnie. Fajnie, bo nie ma tego metalicznego najgorszego dźwięku. Tak, basowo jest. To jak w MC jest basowo, to znaczy, że dobrze zrobiłeś robotę. Nie no, teraz jest po prostu zajebiście. To auto tak powinno wyjeżdżać z salonu. Zresztą tylko stare F-ki chyba do 2.16 wyjeżdżały, tak nie? Tak. Później już wszystko było zabite.
No i później musisz wyjechać z salonu, przyjechać do MG i dopiero sobie być Dokładnie. Dziękuję bardzo Wymieniamy serdecznie. rejestrację, tylko ci już możesz lecieć. Dalsza część nagrań musi zostać przesunięta w czasie. Powodów jest kilka. Na przykład to, że samochód okazał się być o 30% ograniczony mocowo przed pierwszym serwisem po dotarciu. Ten można wykonać dopiero po 2000 km. Jeżdżę więc wszędzie, gdzie się da tym autem, walę kilometr na kilometrze i jest. Cyk. Wymiana olejów, zarówno w dyfrze, jak i w silniku, odblokowują moc i spięcie dyfra tylnych kół. W związku z tym, że minęło kilka tygodni, wypadałoby wydać GTR-a gościowi, który go wygrał. Co za tym idzie, może zacznijmy od tego, aby do niego zadzwonić, bo przypominam, że w tym filmie oprócz M3 również to, co zobaczycie w drugiej części, czyli poznacie nowego właściciela R35. No i w sumie dowiemy się również, czy on R35 chce zatrzymać, czy muszę mu wybecalować 1 000 000 PLN-ów, żeby wywiązać się ze swojej obietnicy i go od niego odkupić. Zobaczymy, czy w ogóle odbierze, w związku z tym, że nie zapowiadałem, że będę dzwonił, a jest w sumie środek dnia, godzina 11:40. Nie wiem, czy ziomek jest studentem, pracuje, ma na imię Mikołaj i wiem, że na co dzień przebywa w Krakowie. To powinno być dość sporym ułatwieniem, bo na wydanie mu GTR-a chcę z nim się umówić spontanicznie już na kolejny dzień. Tu skrzynka pocztowa numer. Ale chyba nie jest zainteresowany. On GTR-a wygrywa stary codziennie, to wiesz, to jest zawodnik. Napiszę mu SMS-a. Siema, tu Budda. Oddzwoń mordo, pozdrawiam. Poszło? No więc my przechodzimy do tematu M3, a jak oddzwoni, to oddzwoni. Z M3 staną się dzisiaj fajne rzeczy, bo postanowiłem wszystko dla was wrzucić w jeden materiał. I myślę, że to wam się powinno spodobać. Dobra, tak zupełnie na poważnie, no to jest środek dnia, ziomal może być zwyczajnie zajęty, no i zapewne po prostu oddzwoni. Natomiast my właśnie odebraliśmy M3 z zabiegu obniżania. Za moment pokażę wam, jak się to prezentuje. Tył postanowiliśmy zostawić na seryjnej wysokości, ze względu na to, że już z fabryki ta dupa jest naprawdę bardzo fajnie obniżona i nie uważam, że powinno być tam niżej. Natomiast naszło mnie jeszcze takie przemyślenie, że w związku z tymi problemami technicznymi, no i sytuacjami niezależnymi od nas, to, że ten materiał przeciągnął się do nagrywania na przestrzeni kilku tygodni, może być bardzo dobrym dla tego filmu, ze względu na to, że mam już pewne obiektywne spostrzeżenia, które w ciągu tych paru tygodni, które w ciągu tych paru tysięcy kilometrów do mnie po prostu przyszły. Na przykład to, że spalanie, które podaje producent, możemy zdecydowanie sadzić w kategorię gdzieś tam między bajki. BMW podaje tak. Swoją drogą chyba z poczuciem humoru i to całkiem sporym. 10,2 litra w cyklu mieszanym. No absolutnie nie. Ten konkretnie egzemplarz w przeciągu ostatnich 3200 km, które nastukałem, wypala, moi kochani, średnio, uwaga, 16,5 litra. Jest to cykl mieszany, jest to miasto i autostrada. Natomiast jeżeli chodzi o front tego samochodu, jeżeli chodzi o obniżenie, no to zobaczcie, mamy na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, minus 2 cm. Samochód zdecydowanie bardziej nam siadł. W tym momencie widzicie zdjęcie, jak wyglądało to przed obniżeniem. Natomiast zdecydowanie brakuje nam tutaj jeszcze dystansu i to oczywiście tutaj dołożymy. Nie chciałem jeszcze bardziej obniżać ze względu na to, że wtedy stracilibyśmy praktyczność tego samochodu. Mielibyśmy już za nisko z przodu, mielibyśmy problem z wszystkimi progami zwalniającymi i krawężnikami, a jest to samochód do poruszania się daily. Uważam, że można by z tym spalaniem zejść jeszcze nieco niżej, natomiast realnie poniżej 14 litrów uważam, że jest niemożliwe. Dzwoni. Masz? Nagrywa się? No. Jest, ziomal, pa. Nie wiem, jak to będzie słychać, bo na stacji jesteśmy. Ty, to chodź do auta, połączę się z CarPlayem, dawaj. Słyszysz mnie? Słyszę, siemka. Siema morda, Budda z tej strony. Wiem, już przeczytałem SMS-a. A, no widzisz, stary. Słuchaj, chciałem się z tobą umówić, bo wypadałoby, żebyśmy ci przekazali furkę. No, Jak wam pasuje najlepiej? no nam pasuje Kraków. No mi też jak najbardziej. No to petarda. A jutro ci pasuje? W jakich godzinach? No to my się dostosujemy. No tak, żeby dla was było odpowiednio. Po prostu znajomi pytali, czy też będą mogli A no przyjść to tak z mogą boku wpaść, jasne, popatrzeć. że tak, to pewnie. Kogo chcesz sobie zaprosić, to bierz ze sobą. Możecie nawet autobusem przyjechać. No dobra, to jeszcze mam jedno pytanie. Czy byś tam mógł przekazać do chłopaków, do Damiana? Bo chciałbym założyć sobie kamerkę do niego, wiesz? No spoko. W sensie Bo taki nie wiem, czy jest wideorejestrator. teraz, tylko że jego tam trzeba podłączyć do stałego zasilania. Dobra, to No ustal bo- ze swoją kobietą, co i jak, i zadzwoń do mnie. Jak ci się uda, to byłoby bardzo miło, ale jeżeli nie, to my się dostosujemy do ciebie. Dobrze, no to się skontaktuję. To dzwoń. Dobra, I jak dzięki. coś, to bierz znajomych i tak dalej. Wpadajcie i róbmy to. Dobra, okej, no to dzięki. Trzymaj się, hej. Ej, Mikołaj, to w ogóle wiesz, nie mnie to oceniać ani nic, nie? Chłop jakby wygrywał codziennie tego GTR-a. Ja tego nie kumam. Wideorejestrator chciałbym sobie założyć. Ja tam nic do ziomka nie mam, no. Wygrał to wygrał. Zobaczymy, poznamy go na żywo. Idę zapłacić za wachę. A może też bym sobie tu wideorejestrator
wideorejestrator zamontować. Lepiej nie. Cisnę z tego wideorejestratora, no bo to jest tak chłopie abstrakcyjne, że to jest... Jest 1500 pytań innych różnych o ten samochód, a chłopie, czy można podjechać? Ja mówię, co on tam będzie dokładał, jak jest dołożone wszystko do tego Ja myślałem, że on chce okleinę chce Tak, a ściągnąć. muszę ściągać. Wideorejestrator. Jedziemy na halę. W międzyczasie postanowiłem jeszcze dograć obecność Boxdela, wspólnie tworzyliśmy tę akcję, fajnie będzie ją również wspólnie zakończyć. Michu chce przyjechać na wydanie, więc czekamy tylko na chęć odbioru przez Mikołaja i jego kobitkę. Wjeżdżamy więc do pomieszczenia, które przygotowane pod budowę GTR-a. Graffiti na ścianie zmieni się dopiero jak będziemy składać jakiś duży temat. Natomiast stwierdziłem, że fajnie będzie postawić w tle, żeby cały czas gdzieś tam się przewijał Skyline R34. Kto śledzi mnie na Insta, gdzie swoją drogą dziękuję wam za wbity 1 milion, ten wie, że Skyline dostał masę nowych gratów i właściwie postanowiłem dać mu drugie życie. Nowy motor, bo poprzedni okazał się nie mieć kompresji na 2 garach, nowa wiązka elektryczna, naprawione car audio i pamiętna drewniana podłoga z bagaja. Nowa felga, ta dla niebieskiego R34 chyba najbardziej klasyczna. No i również rzeczy, których nie widać, ale pozwolą temu sprzętowi przejeździć jeszcze wiele lat. Wy widzicie to teraz na zdjęciach. Nie żałuję hajsu wydanego na niego, bo ten model stworzył niejednego fana motoryzacji. Jeszcze parę detali, jak nowa maska, poprawki lakiernicze i naprawdę będzie kocur. Niech on sobie cieszy oko w tle, a my zabieramy się za pozostałe tematy przy Turasie. Yeah, and I just hit the bugs. Whoa. Espresso, but it's triple shot. I don't sweeten it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in. Oh God, aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. Lot of blessings piling up that I ain't even wished for. None left over for y'all. I'm locking the fridge door at the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching it. Przejdziemy sobie do tematu ekspresowo, a mianowicie są już założone sprężyny obniżające. O tym wam mówiłem. Zobaczcie teraz, jak gigantyczna jest ceramika w samochodzie. W momencie, kiedy zdejmiemy felgę, dopiero widać, jakich rozmiarów jest ta tarcza oraz zacisk hamulcowy. Natomiast jeżeli chodzi o paczuszki, jak zobaczyliście przed sekundką, wszystko już przygotowałem i otwarłem. Możemy sobie zacząć od dolotu, a mianowicie Eventuri. To, co widzicie w tym momencie na przebitkach, to jedna z najbardziej renomowanych firm, która produkuje takie właśnie układy dolotowe, na przykład do BMW. Co ciekawe, nie dość, że będzie to dużo lepiej wyglądać pod maską, to jeszcze do tego wszystkiego dolot Eventuri będzie nam wydawał bardzo charakterystyczny dźwięk podczas zasysania powietrza. Jak już przy Eventuri jesteśmy, to również kolejna paczuszka z tej właśnie firmy do nas przyszła. To osłona silnika, również całościowo wykonana z włókna węglowego. Naprawdę bardzo lekka, bardzo ładnie wykonana i będzie nam bardzo fajnie współgrać z rozpórkami, które w tym momencie widzicie na zdjęciach, natomiast niestety na te rozpórki termin oczekiwania wymusiłby na nas, żebyśmy ten film kręcili jeszcze znacznie później. No i przyszła jeszcze jedna paczuszka od Maxtona, od polskiej firmy, którą w momencie, kiedy otworzymy, zobaczcie, jaka ta paczka jest w ogóle wielka, to ukaże się nam pełno zafoliowanych, zabąbelkowanych właściwie elementów. I moi kochani, to jest nic innego jak cały zestaw do zamontowania grilla frontalnego tego Bobra, który no tutaj będzie wyglądał nieco inaczej. Mało tego wszystkiego, Maxton zabrał się teraz za realizację karbonów, a gdzieś tam w kuluarach słyszałem, że naprawdę jest to całkiem niezłej jakości. No i jeszcze takie malutkie paczuszki, które schowały się nam tutaj, a mianowicie, moi kochani, to, o czym już wam wspomniałem, czyli nic innego jak dystans, marka HIR. Niemcy mają już gotowe zestawy do Touringa, dokładnie wiedzą, ile dokładnie należy wrzucić z przodu, a ile dokładnie należy wrzucić z tyłu, żeby nam to elegancko siedziało. Wycięte aluminiowe za pomocą technologii CNC, no i to powinno spowodować, że Touring po obniżeniu oraz dołożeniu dystansu będzie zwyczajnie taką napompowaną świnią, no i będzie nam już łudząco szerokością przypominać Audi RS6. Carbon fiber, cars and flyer, bronze fiber, cars for hire, crabs on fire. Dobra, skoro tam już mamy tyle Cars for Hire i Carbon Fiber, to zobaczcie, tu jest taka blaszeczka jedna, tu jest taka blaszeczka druga i ten dźwięk, no fajnie się nam to wszystko uzupełnia i powiem wam szczerze, że zajebiście będzie się to wszystko uzupełniać również z rozpórkami, które docelowo za około 2 tygodnie również będą tutaj wykonane z włókna węglowego. Ale teraz możemy w sumie założyć te seryjne, myślę, że one też będą fajnie wyglądać. Może nie aż tak fajnie, ale też fajnie. Misja grill. I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening, I don't gotta shake the hay. Big moves, big stepper in the right direction. The trip continues, every double use a psychedelic.
Natomiast pojawia się jeszcze problem natury technicznej, a mianowicie to jest seryjny grill, który widzicie ma wycięcie na radar. Zobaczcie, jak ten radar w MC tutaj wystaje. Natomiast jeżeli chodzi o kratki od Maxtona, to mamy tutaj taką oto kratę. No i teraz pytanie, czy nie będzie jej trzeba wymontować i czy panowie pod Tarnowa to przemyśleli. Czy radar przemyśleli, dowiemy się za chwilę. Na teraz na pewno fajnie przemyśleli listwę na tablicę. Jeśli ktoś tak jak ja jeździ tym na daily i zwyczajnie chce mieć święty spokój, również zrobiona z włókna Sikala Foam. Oparł się o radar. A po co ci ten radar? Myślę, że lepiej będzie wyciąć tę kratkę albo wywalić całą dolną. Dobra. Wyjdziemy tą kratkę. No i lala, picobello, że nie ma tej kratki. W skład zestawu młodego adepta BMW, oprócz oczywiście sprężyn obniżających, które są must have, oraz układu wydechowego, wchodzą również, jak żeby inaczej, dystanse. Naprzód 1 cm, na tył 1,5 cm. No myślę, że jak to tutaj sobie elegancko spasujemy, to będzie to wyglądać po prostu ładnie i tak, wiecie, świńsko. No dobra, no bez dystansu nie ma jazdy, tak? Nah, boots Bruno Mogli. When I pop out like a likeness. Polished, briefcase, no wallet. Kurde, no. Wiedzą co robią Niemcy. Patrzcie to. Jest ideolo. Patrzcie, czekajcie, bo to jeszcze nie siedzi z tyłu, tak? Bo był cały czas podniesiony, ale zrobimy sobie tak. Dobrze jest, co? Idealnie. No mówię wam, wiedzą co robią. Mój przód jeszcze jest trochę za wysoko. Trzeba by go, kurde... Trzeba chwilę pojeździć, to siądzie jeszcze bardziej. Teraz jest taka świnia. Ten look, patrz stąd tam. Koło wystaje, widzisz? No i jeszcze ten taki niemiecki sznyt, że z przodu mamy mniejszą felgę niż z tyłu i samochód jest przez to troszeczkę taki nachylony i jedzie tak dziobem do dołu. Fajnie. Nie no, powiem wam, że Touring im się udał, a w tym pakiecie startowym posiadacza Touringa, czyli sprężyny, wydech, dystanse, grill przedni plus dolot i nie wiem, może jeszcze zrobimy program. Zobaczymy jak z gwarancją. Nie było ciężko zauważyć, że trochę brudas, więc przed nami nieodłączny punkt programu. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Elevate, elevate. They hate when you elevate. Elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate. Wyjechaliśmy na miasto, sprawdzić czy wszystko działa jak należy, czy dolot na swoim miejscu, czy sprężyny są w porządku, czy koło nie odpadnie przez źle założony dystans. Naszemu kierowcy testowemu nawet pedał gazu się zablokował, albo stracił czucie w prawej nodze na chwilę. Tyle się działo, że on sam nie wie. Wypadki chodzą po ludziach. Wiecie jak jest. Natomiast nie da się odmówić, że Touras toczący się po mieście na tym setupie to widok, na który warto było poczekać tyle lat. Mam dla was jeszcze kilka ciekawych tematów. A mianowicie pokrótce moc w samochodzie uzyskiwana jest poprzez spalanie. Spalanie to nic innego jak mieszanka paliwowo-powietrzna. No i moi kochani tak, zmieniliśmy tutaj układ dolotowy, zmieniliśmy układ wydechowy, a komputer w BMW serii M podobno i według mitów i legend jest komputerem adaptacyjnym, który bierze pod uwagę to, że ma więcej powietrza albo więcej paliwa, albo że łatwiej mu się oddycha za pośrednictwem odblokowanego układu wydechowego. Mało tego wszystkiego, podobno M-ki już w serii nie mają 510 koni, tak jak podaje producent, tylko nawet 540, a nawet 550 koni. Zobaczymy jak jest teraz. Czy komputer się zaadaptował i stwierdził, że nagle mamy ich 570? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. Mierzyliście nowe M-ki już w serii? Tak. I ile wychodziło? 520, 530. 530 najmocniejsze, a 510 podaje producent. No. O kurde, no to elegancko. Jak tu mamy założony układ dolotowy i wydechowy, a komputer w cudzysłowie jest adaptacyjny, to co uważasz? Ja stawiam 551. No to zobaczymy. Dobra, podsumowując, 540 koni mechanicznych i 712 Nm momentu obrotowego. Moim zdaniem to i tak zajebisty wynik. Jak to auto nisko wstaje, jakie to auto ma dół, to jest naprawdę w wykonaniu inżynierów M niemożliwe.
Natomiast odkąd pamiętam, powtarza się, że tak naprawdę to nie konie jadą, tylko to, jak samochód jest zestrojony. Sprawdźmy to więc. Mam tutaj taką aplikację. Ta aplikacja jest połączona z tym oto urządzeniem. To urządzenie połączone jest natomiast z satelitami i w sposób bardzo, bardzo dokładny pokazuje nam czasy 0-100, 100-200, naszą prędkość. Zobaczcie, że nawet jak teraz puszczę hamulec i zacznę się toczyć dosłownie 3 na godzinę, to urządzenie z satelity wie, ile jadę. Mało tego wszystkiego, ono weryfikuje, czy jesteśmy na powierzchni płaskiej. Sprawdźmy więc sobie 0-100 i sprawdźmy sobie 100-200, a następnie zróbmy test pakowności. No i skoro mamy Touringa, który ma służyć do wożenia dzieci, bagaży, nie wiem, czegokolwiek, na przykład ziemniaków, to zweryfikujmy, czy jest on równie szybki w momencie, kiedy jest zapakowany tak, jak został do tego stworzony. Albo tak, jak nie został do tego stworzony, ale tak, jak my chcemy go zapakować. No mniejsza, do tego przejdziemy za chwilę. Natomiast zacznijmy sobie od 0-100. Producent twierdzi, że 3,7. Zaczniemy sobie od wejścia w ustawienia, mamy wszystko na Sport Plus. Jedyne co do pomiaru 0-100 chcemy zmienić, to napęd na tył. Przełączymy sobie na 4 koła w trybie sportowym. Mamy wyłączoną kontrolę trakcji, więc sprawdźmy co i jak. Oto procedura startu, turbiny napompowane, funkcja launch control aktywna. Ty, aż mi telefon wypadł. Nie powiem ci, że to jedzie. 0-100 4 sekundy zweryfikowane, czyli byliśmy na powierzchni płaskiej. Więcej niż podaje producent, bo producent podaje 3,7, ale mamy na pokładzie pasażera. Ciekawe, czy byłoby to do poprawy jeszcze. Sprawdźmy jeszcze raz. Launch control. Idź. No naprawdę szybki sprzęt, ale telefon to jest już gdzieś chyba z tyłu. Ty, gdzie on wypadł, chłopie? Mijał mnie. Wychodzi, że Turas w kombi ma takie że aż telefon do tyłu wpada. 3,58. O kurde, co, ze mną w środku? No. Wow. Producent natomiast nie podaje czasów 100-200. Przenieśliśmy się więc na most Świętego Jakuba Kubańczyka. To ma wiedzieć, ten wie. Ogląda wiadomości, a tam jak zwykle jest fikcja, bo na moście krakowskim to polecę luźno 300. No i tutaj, moi kochani, sobie sprawdzimy, natomiast zobaczcie, jeden przycisk, mamy napęd na 4 koła, dosłownie klik i mamy napęd na 2 koła. 100-200 nie jest nam potrzebne na 4 buty, a podobno mniejsze opory będą podczas napędu tylko i wyłącznie na tył. Resetujemy sobie więc dragi, wbijamy bieg i strujeczki. Lecimy. 100-200 zweryfikowane, 8,74 w kombi, w Touringu, który ma 3,5 sekundy do setki. To jest zajebisty czas. Wszystko co poniżej dyszki to naprawdę jest już szybki sprzęt. A tutaj mamy tylko dolot, wydech, niewiele większą moc niż seryjną, a samym programem w obecnym setupie możemy osiągnąć jeszcze w okolicy 150 koni więcej. Ciekawe, ile wtedy miałby 0-100 i ile by miał 100-200. Natomiast przejdźmy teraz do aspektu praktycznego, skoro ten sportowy mamy już za sobą. Zróbmy więc taki szybki i uproszczony, lecz nietypowy test pakowności. Ciekawe, czy by nam taka paleta weszła. Przepraszam, ile waży jedna paleta? O k***a. Bo właśnie tak chcemy zrobić, sprzeda mi pan? Łatwiej poszło niż się spodziewałem. Załóżmy, że jak wejdzie pół tony, nie, to no, jest sukces. Ja mówię, że wejdzie. Ja Że mówię, pół że tony wejdzie. wejdzie? Tak. Poczekaj, muszę powiedzieć ludziom, bo chyba jestem wam winien wyjaśnienia, co my tutaj tak właściwie robimy. No moi kochani, zrobimy test pakowności, ale dlaczego mielibyśmy to zrobić jak ludzie? Dlaczego mielibyśmy pakować walizki albo ludzi? Złóżmy fotele, zabezpieczmy to stretchem. Zobaczmy, czy do Touringa można spakować na przykład, ile twoim zdaniem wejdzie? Pół tony. Pół tony ziemniaczka wejdzie? No to jak wejdzie pół tony, to sprawdzimy, w ile pół tony plus pasażer rozpędza się 0-100. Ładujemy? Ile worek? 40 zł? Jak od ciebie. Dobra, a ile jest kilo w worku? 15. 500 kilo, bo tyle uważam za sukces. Dzielone na 15. Musimy zapakować 33 worki. Raz, 3, 4, 5. 32.
ostatni, tak? No, dobra. 33. Co jest? Jest pakowny czy nie jest? 3,5 sekundy do setki, pół tony ziemniaków. Jedyny minus jest taki, że emek nie da się skonfigurować z hakiem, żebyście sobie jeszcze przyczepkę z kolejnym pół tony wieźli. Ale i tak jest nieźle, jeżeli chodzi również o zabiegi, prawda, estetyczne i wizualne. No już bardziej się nie da spasować. Nawet już mi nie wchodzą palce tam głębiej. Patrz. Bez pierdnięcia. Dobra, przejdźmy do rzeczy konkretnych, poważnych oraz takich, które na pewno każdego z Was interesują. Możemy się rzeczywiście umówić, że jest to test z gatunku tych dość nietypowych. Natomiast mamy dokładnie pół tony ziemniaków i zawsze, wszędzie mówi się takie klasyczne hasło, że masa wrogiem przyspieszenia. Sprawdźmy więc, czy ziemniak o masie pół tony jest wrogiem przyspieszenia. Jedziemy więc dokładnie w to samo miejsce, przełączamy się w 4WD Sport, wszystko inne na Sport oraz na Sport Plus i zobaczmy, czy będzie różnica w czasie, a jeżeli tak, to jak? Muszę się przyznać, że oprócz samego testu przyspieszenia przeprowadzimy od razu w tym samym momencie również test mostu i test wału napędowego. Wszystkie ziemniaki się przesunęły do tyłu, co? Było czuć na samochodzie w momencie, kiedy one doszły do klapy bagażnika, to nas pociągnęło. No, trochę wolniej. Rzeczywiście masa jest wrogiem przyspieszenia. Pół tony ziemniaków przełożyły się na 4,64, czyli troszeczkę ponad sekundę wolniej niż wcześniej. To i tak nieźle. No, mamy sekunda, pół tony ziemniaków tak. z tyłu, dwie osoby, pół baku. Wygodnie sobie jedziemy, możemy słuchać muzyczki i 4,6 sekundy do setki. Co my zrobimy z tymi ziemniakami? Musimy je zawieźć teraz gdzieś jakieś jadłodajni dla potrzebujących, bezdomnych albo coś. Mówię serio, że do jadłodajni Pyry, no bo co innego w sumie mamy z nimi zrobić. Dzwonimy więc do sióstr z zakonnych z Krakowa i się okazuje, że są zachwycone. No to zapraszam. Nie wygląda jak to było pół tony. Ale jest, niech pan patrzy. Tyk. I pół tony. Do dziury będziemy wrzucać? No a gdzie? Ale siostra Robić, ma. żeby się nie da narobić. O, i to mi się podoba. Dobra. Ostatni leci. Hop. I cyk. Tak więc przyszedł czas, aby podsumować Touringa. I muszę przyznać, że jest to samochód tak szeroko przekrojowy, jest to samochód dający tyle możliwości i tak idealnie wyszyty przez Niemców, że dostaje on ode mnie mega wysoką ocenę 9/10. Niesamowity napęd, który w każdym momencie daje nam możliwość ślizgania się ponad 500-konnym RWD, a po jednym kliknięciu bez zatrzymywania maks możliwej przyczepności z 4 kół. Samochód szybki, po paru drobnych zmianach szeroki, napompowany, rasowy, dość głośny, ale i użytkowy, wygodny, wywołujący uśmiech na twarzach ludzi. Każdemu z Was, kto chce kupić Turasa, polecam pakować do niego wszystko, co uważacie za przydatne, ponieważ jestem prawie pewien, że ten samochód zostanie w Waszych rodzinach na długie lata. O M3 w tej wersji wciąż mamy jeszcze sporo do powiedzenia. Pewnie jeszcze sporo winkli przelecimy bokiem, odwiedzimy kilka krajów Europy, a może przy tej okazji i kilka torów. Ten samochód to nic innego jak kocur. Fragment filmu, na który czekało wielu z Was, albowiem wielu z Was brało udział w akcji dotyczącej Nissana GT-ra, który za moimi plecami, a po mojej lewej ten oto jegomość. Siemano Bychu, witam wszystkich widzów Buddy. Bardzo serdecznie i Michu przyjechał tutaj specjalnie ze względu na to, że wspólnie realizowaliśmy tą akcję, to i wspólnie ten samochód gościowi wydamy. Jak najbardziej. Jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować za wzięcie udziału w tej akcji. I nie wspieramy podróbek. Za dokładnie 58 minut widzimy się z laureatem, więc pakujemy GTR-a na przyczepę, pakujemy go do przyczepy zamkniętej, żeby nikt za nami nie jechał i żeby zioma nie stresować, jak po prostu pojawią się widzowie. Palmy go po raz ostatni I jestem leciutko podekscytowany. Ciekawe jak to będzie, no powiem Ci, że spekulacje są różne.
mordy. Jezus Maria, ile was jest osób? Zacznę od kobiety. Cześć, Kamil. Jak? Michu. Julia i Mikołaj. Mikołaj, witam. Co u ciebie słychać? Powiem ci, że to jest ważny dzień dzisiaj. No i otóż to, bardzo ważne dzień. Nie wiem, czy jesteś zestresowany, czy po prostu, stary, ty tak nie okazujesz uczuć. Nie, no wiesz co, ja się z takimi na co dzień emocjami nie spotykam, także... Mordo, raczej nikt się na co dzień nie spotyka z tematem przekazania GTR-a. Cieszyć to ja się mogę, jak stary wygrał gierkę w LoLu, Tutaj są takie a tu to co? Minęło od tego telefonu z tobą x tygodni już, no nie? I ja mówię tak, k***a, może ten ziomal ma tyle sosu, że jego ten GTR to w ogóle w tym wszystkim. I on se podchodzi do tego tak. Było, minęło, wygrałem, to wygrałem. Ja tak samo, ja myślałem, że twój stary jeździł Rusem, a matka Rentejem. A ty po prostu, stary, to jest tak duża rzecz, że aż nie wykazujesz emocji. No ale to będziemy też o tym rozmawiać. Ja go uwielbiam teraz. Róbmy tak, auto jest tam, ono jest przykryte, wcześniej go nigdy nie widziałeś na żywo, chociaż jesteś z Krakowa, nie mijaliśmy cię kiedyś gdzieś? I bardzo dobrze. Ty też nie widziałaś? Nie. A ktoś z was widział? Nie. Petarda. Wziąłeś ze sobą masę ludzi, stary, ja nie będę wszystkich przedstawiał, ze wszystkimi się witam, później pogadamy, dobra? A teraz przejdziemy od kopa, odsłonimy, stary, i zobaczymy twoją pierwszą reakcję, a później pojedziemy się karnąć. Ale jeszcze zanim odsłonimy, to ja się ciebie pytam, stary, czy ty do dziś, jak żeśmy się tutaj spotkali, odsłaniamy teraz to auto, to wierzyłeś w to, że ten samochód jest twój? Wiesz co, szczerze powiem, że ja się zacząłem cieszyć tym autem, że jak go tak wygrałem i wiecie, zaczęło mi odpieprzać czy coś, że goniłem po pokoju i że GTR-a wygrałem. 4 razy chyba oglądałem odcinki z budowy z Bośni z Julią. Po tygodniu zaczęliśmy się cieszyć, a wcześniej to powiem wam, że... Z rozmowy nic nie przerażeni wygraną. Ale duże wsparcie od strony znajomych, także... Może Boxel ze mną ściągnij, bo ta płachta jest, chłopie, za duża. Już ręka zaczyna normalnie latać. No, chłopaki bardzo dobrą robotę zrobili. Czekajcie, ja to zawsze chciałem zrobić, nie? 4 wydechy, to moje marzenie było. Ja to w Need for Speedzie zawsze robiłem sobie takie auta, żeby miały 4 wydechy, bo to wtedy najlepsze, nie? No a my ci zrobiliśmy w real life 4 wydechy, bo to najlepsze, nie? Który jesteś rocznik? 02? Ty też jesteś 02? Tak, tak. Ej, ale ten, bo się O nie, luźno. Bo to jest, no, coś, czego ciężko marzyć o czymś takim. Ale wiesz, jeśli chodzi o marzenia, no to nie marzyliśmy o takich rzeczach, Bo to tylko jest bardziej o raczej takie, niemożliwe. które możesz, wiesz, obrać za cel i dążyć do nich. Czajcie furę. No zresztą, co ja będę mówił? Zróbmy to oficjalnie, stary. Nawet złożyło się tak. Który dla kogo? Z tego korzystaliśmy przez całe nagrania. Dobra. No i jest. Oficjalnie, stary. To jest już wasza fura, także jak chcecie otwierać maskę, wsiadać do środka, przejechać gdzieś, to... Zwycięzcy przyjechali z ziomalami, więc najlepszym co będzie, zanim przejdziemy do pytań i tym podobne, to żeby sobie obczaili we własnym gronie co i jak. Cyknęli sobie pamiątkowe zdjęcia, no i najprościej w świecie oswoili się z sytuacją oraz z samochodem. Julka i Mikołaj zostali ocenieni przez pryzmat rozmowy na live. Tysiące komentarzy, że wygrały osoby, które nie cieszą się z wygranej, masa komentarzy, że ktoś inny zrobiłby to lepiej. Uważam natomiast, że byli w olbrzymim szoku, a ich reakcją nie było szaleństwo, tylko wycofanie się. Różni są ludzie, mordki, ale uważam, że to naprawdę są po prostu dobre osoby. Ale już. Koniec tych poważnych gadek, patrzę, a oni z miarką biegają. Co wy mierzycie? Czy do garażu? Co ty świrujesz, serio? I wejdzie? Chyba na długość wejdzie, na pewno. Dobra, do domu wjadę. Co, wejdzie na szerokość? Wiesz co, na szerokość to nie wiem, ale raczej tak. Jak nie wejdzie, no to To się garaż przebuduje. to cały blok. Lepiej niż na filmach, co? Ja nie mogę, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, włączamy bośniańskie disco polo. Tak chciałeś zrobić? Oczywiście, że jest. Obiecałem, że będzie, to jak? Na maksa. Ej, to jest nasza płyta! Tak! Z granicy, kupiona na stacji. Powiedziałem, że zostanie przekazana od razu z furą, nie? Jak weźmiecie ślub, Dawaj, to teraz, dawaj! Ja nie umiem. Dawaj! Było warto grać. No To się naprawdę wydaje nierealne wszystko to, co się dzieje. Samochód jest po pełnym serwisie olejowym, przeglądnięty został również zawias, założone nowe opony. No i parka otrzymuje ode mnie 30 000 pelenów na rękę jako bonus. Tak jak było obiecane.
odbieram, nie? Patrz, zaraz przeczyta mój los. Jak usłyszał słowo I on- Mikołaj, to już po prostu. Pan Mikołaj. I ja piszę wtedy do Mikołaja, ty stary, to ty? A on takie, no tak ironicznie, bo było opóźnienie. I później słyszę, no halo. I ja tak, Na live'a i... Leżymy sobie, Po aszwagandzie. leżymy sobie. Ja mówię, dobra, to odpalam te losy, nie? Żeby zobaczyć, co jest grane, bo oni to w ogóle na pamięć się nauczyli. I wchodzę w te losy i wy zaczynacie czytać, nie? VG, ja to sobie tak myślę, jadę od dołu. Coś kojarzę, VG, nie? Czytacie L i ja się patrzę FM i kończycie FM. Stary, taki szok, jakby, nie wiem, ze mnie wszystko tak jakby spłynęło. Takie ciśnienie do mnie uderzyło, a od razu telefon, nie? Bo było opóźnienie na live. Od razu w ten pierwszy szok telefon i ja tak odbieram. Patrzę się na Julkę, ona wystraszona. Ręka to mi tak chodzi. Jak gadaliśmy na tym FaceTime'ie, to ja mówię, Julka, weź ten telefon, bo przecież mi tak ręka chodzi, nie? Nigdy nie miałem takiego uczucia i temu mówię, że to są rzeczy, no, które ciężko powiedzieć, ciężko się cieszyć, no tak dosłownie, że skakać z radości. Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Ciężko mi jest powiedzieć. Stary, o, fura za 1 300 000. Ja już mam takie obycie z kamerą trochę bardziej, ale gdybym był na waszym miejscu, to sam nie wiem, czy bym k***a nie powiedział fajnie. Nie wiedziałbym, co mam więcej przekazać. Każde słowo bym analizował, kurde, czy mnie opinia społeczna nie będzie, wiesz, cisnąć, że jest coś nie tak, nie? Życzę każdemu, żeby mógł czegoś takiego dostąpić, takiego momentu w życiu, żeby poczuł takie emocje, a myślę, że ktoś na pewno stanie kiedyś na moim miejscu. Może jeszcze kiedyś stworzymy taką akcję, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wygrałeś w ostatniej spod mojej ręki, nie? Dużo jest rzeczy, które mi się nie podobają w tym biznesie na chwilę obecną i nie wiemy, czy ta nie będzie ostatnia. Może nie, ale na chwilę obecną dzieją się takie rzeczy, że raczej bym na to wskazywał, więc jeżeli wygrałeś ostatni, no to gratuluję ci, a jeżeli jeszcze kiedyś stworzę taką akcję, no to życzę tak samo komuś z was, jak i Mikołaj, żeby ktoś stanął w tym miejscu i Ale ja zaraz myślę, skończą, no. że jest wiele osób takich jak my, którzy po prostu kupowali te losy ze względu na to, żeby cię wesprzeć jakoś, bo naprawdę, stary, ja zawsze chciałem ci tak wprost powiedzieć, dziękujemy ci jako społeczność za tą robotę, co ty robisz. Ja bardzo często przy zdjęciu słyszę, że mi ktoś dziękuję, ale nie uważam, że tak powinno się gadać. To, że wy, stary, bierzecie udział w tych akcjach, że są takie liczby, jakie są na kanale, to jest, stary, dziękuję z waszej strony, nie? A nie to, że zbijam pionę i ja jak słyszę dziękuję takie słowne od kogoś, to mi jest po prostu głupio, nie? Nie musicie mówić dziękuję, bo to po prostu się przekłada, nie? Jeździłeś automatem? Ja automatem nie. Można powiedzieć, że nie. To wiesz, że lewa noga leży i nic nie robi. No, mogę nadać? No tak, właśnie, kurde, dawaj od razu. Czekaj, przełączymy sobie na tryb sportowy tu i przełączymy sobie kontrolę trakcji na R. Czyli Już? taka pół na pół. Mogę? Możesz, no. Teraz dodałeś z 40%. Może. Zrób sobie lewa łopatka, żebyś był na wysokiej partii obrotów. Jeszcze lewa, jeszcze raz. I teraz. O Boże! To nie jest dwulitrowa jednostka w dieselku jednak. Pytanie numer 1. Powiedzcie mi, jak przyjaciele i rodzina? I o ile przyjaciele jeszcze widziałem, no bo zakładam, że tu jest po prostu ta garstka ludzi. Natomiast co na to rodzice? I zawsze jest tak, a tata póki nie zobaczy samochodu na podjeździe, to nie wierzy. Dobra, no to znajomi, no to oni wszyscy oglądali live'a, więc powiedzmy widzieli, co się dzieje na bieżąco. A co do rodziców, no to pierwszy ja zadzwoniłam do mamy, napisałam im na WhatsAppie, że wygraliśmy GTR-a, nie? No i dzwonię do nich, włączam kamerkę i moja mama mówi, że takiego zabawkowego, nie? Takie autko, nie? Do jeżdżenia. A ja mówię, nie mamo, to nie takie autko. No i później im powiedzieliście, o co chodzi, jaka wartość nagrody, tak, i tak dalej, no i co, No to i co oni na to? Oglądali live'a, żeby uwierzyć, powiedzmy, w to, bo w dalszym ciągu słowa to czasami za mało, tak jak powiedziałam przy takich rzeczach, no to są ogromne kwoty. Kto uwierzy w coś takiego? No tak, wiem o co chodzi. No nie wierzyli. No, mamo, kojarzysz Buddę? Ona, no to było losowanie i wygraliśmy GTR-a z Julią. Mikołaj, co ty do mnie mówisz? Jakie GTR-a? No samochód za 1 300 000 zł. Zaczęła oglądać live'a całego, wiesz, nie przesunęła sobie, bo nie wiedziała może, tylko całego oglądała, ale nie dooglądała go. Tata się obudził i już nie zasnął później, ale jeśli chodzi o przyjaciół, to mega dużo wsparcia i wiadomo, że się odezwały starsi znajomi, ale w ogóle też nowi, wszyscy gratulowali. No naprawdę nie spotkałem się bezpośrednio z takim, wiesz, że naprawdę tak zawiści ktoś pisał czy coś takiego. Tak samo czytając komentarze ludzi po live'ie, zadajcie sobie pytanie, jak wy byście
byście zareagowali, słysząc taką informację? No, to jest coś, co po prostu mrozi krew w żyłach. Powiedzcie jeszcze, bo widzów na pewno będzie to bardzo interesować. Czym jeździcie do tej pory teraz, na co dzień i co wy studiujecie? Moje pierwsze auto po zdaniu prawka to była BMW 9.1 sprowadzona z Francji i jeżdżę nią do dziś, jestem mega zadowolony, 2-litrowy dieselek. Ja studiuję na GFU mechanikę i budowę maszyn i akurat jeszcze, wiesz, jakby było mało tego losowania teraz, bo niby fajny czas, bo początek wakacji i tak dalej, można, tak jak mówiliście, mega tripy robić i zwiedzać świat. Przez to właśnie tworzą się najlepsze wspomnienia. No i myślę, że to jest ważniejsze niż po prostu zbierać siano i od razu zacząć, nie wiem, czy inwestować, czy tak jak mówiłeś, 6 lat żyć jak król, no bo to też jakieś wspomnienia są, jakieś wakacje. Wspomnienia zostają. A ty co studiujesz? Ja studiuję matematykę na Politechnice. No w sumie ze specjalizacją finanse i ekonomia. A co do auta, to mam prawo jazdy, ale nie mam swojego auta. Jeżeli chodzi na przykład o dojazd do Jeździcie Krakowa, razem? to jeździmy razem. Nie no, jak studiujesz ekonomię, to nie spierdolcie tego, no. To wiesz, łatwo się potknąć czasem 1 000 000 złotych, to... A to też nie jest, powiedziałabym, środowisko znane dla nas. Wchodzimy w życie dopiero. Także trzeba to naprawdę wszystko przemyśleć dobrze i się zastanowić. No dobra, i mam jeszcze jedno pytanie, które na pewno interesuje wielu widzów, a mianowicie to, że już na live'ie powiedziałeś, że wygrałeś na spółę z Julą. I teraz, stary, tak naprawdę, wiesz, papier mówi o tym, że to ty wygrałeś, no bo jakby twój numer telefonu. Ale Jula jest tutaj razem z nami. I wiele ludzi mówiło mi też prywatnie, pisało gdzieś tam komentarze i tak dalej, że o takie pieniądze warto się pokłócić i tak dalej. No ale mija x tygodni i wy jesteście tutaj razem, we dwójkę, co moim zdaniem jest zajebistym zaprzeczeniem tego, co po prostu mówiła opinia społeczna. Ja uważam zawsze, że wszystko, co się dzieje w życiu, tak po prostu ma być. Mam nadzieję, że będziemy ze sobą jak najdłużej, no ale zobaczymy, co się wydarzy. No oby tak było. Nawet mówiliśmy, jak się coś złego wydarzy, to my jesteśmy raczej tacy, że jakbyśmy się teraz rozstali, to i tak kiedyś sprzedamy to auto i się dzielimy. Czyli podtrzymujecie publicznie przed kamerą, że w sytuacji, w której coś by się stało za x lat, to jest wasza wspólna fura. Tak, zgadza się. Acz to Mikołaj musi podtrzymywać, bo to jest tak jakby właścicielem. No to powiem ci, Mikołaj, że powiedziałeś to teraz do kamery, to ode mnie zajebisty szacun. Zróbmy, bo ja już spocony stary jestem. Oby było więcej takich ludzi, zwłaszcza, że jesteś 02, obydwoje jesteście i to jest młody jeszcze wiek i jak już mówicie takie rzeczy bardzo mądre w tym wieku, no to oprócz tego, że jesteście sami w sobie zajebiście inteligentni i rozgarnięci, to jesteście też zajebiście wychowani i wychodzę na dziadka 9-8, który mówi takie rzeczy, ale jak będziecie jeszcze starsi, to skumacie, że nie powiedziałem tego przez przypadek. Czy ja w tym momencie za ten samochód, tak jak się zadeklarowałem, mam przygotować dla was ponad 1 000 000 złotych? Czy wybieracie samochód i zostawiacie furę? Stary, no wspomnienia są najważniejsze dla nas obojga, także jedyne co mogę ci powiedzieć, że wrócimy do tego pytania za parę miesięcy. Ja wiem, ale w sumie powiedziałeś to innymi słowami wcześniej w wypowiedzi podczas kiedy jechaliśmy. Powiedziałeś, że to ważne, żebyście teraz po prostu się tym samochodem nacieszyli. Dokładnie. Czyli wrócimy za kilka miechów do tematu, czy chcecie dostać walizkę pieniędzy. Jesteście kurwa zajebiście p***ani. Jak cała twoja widownia, no. Dobra. Trzymajcie się, dziękujemy bardzo. Zdrówka wszystkim. A ty co powiesz? Pozdrawiamy rodziców. No dobra, przytulmy się tak grupowo. O. Super.